Pewnego dnia ekipa doświadczonych alpinistów wyruszyła na wyprawę na Górę Umarłych na Uralu, która od wieków owiana była tajemnicą i grozą. Jednak grupę studentów nie odstraszały żadne legendy i ostrzeżenia i pomimo to postanowiła wejść na szczyt, ale nigdy nie trafili do celu, a ich ostatnie chwile życia były pełne strachu, rozpaczy i bólu. Co wydarzyło się 62 lata temu na zboczu góry w północnym Uralu, jak i dlaczego zginęli członkowie tamtejszej zimowej wyprawy. Tego dowiecie się oglądając dzisiejszy odcinek, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. Historia rozpoczęła się 25 stycznia 1959 roku, kiedy 9-osobowa grupa studentów Uralskiego Instytutu Politechnicznego w Sierdłowsku w towarzystwie przewodnika Siemona Zołatarjowa wyruszyła na wyprawę narciarską w północną część Uralu, nie pierwszą w swoim życiu, ale z pewnością ostatnią. Tego dnia grupa ruszyła w drogę pociągiem do miasta Iwdiel i stamtąd ciężarówką do najdalej wysuniętej na północ osady Wiżaj. 27 stycznia zaczęli się posuwać w kierunku góry Ortoten. Na tym etapie okazało się, że Juri Judin zaczął mieć kłopoty z reumatyzmem i musiał zawrócić do Wiżaju. Dzięki temu przeżył. Pozostali ruszyli wzdłuż rzeki Łoźwy, a następnie Auspi, by 1 lutego dotrzeć w okolice Góry Umarłych. Zgodnie z planem mieli ominąć to wzniesienie i przełęczą przejść dalej. Niestety pogarszające się warunki atmosferyczne zmusiły jednego Diatłowa do tego, by podjąć decyzję o rozbiciu obozu na zalesionym zboczu góry, zjedli kolację i położyli się spać. Zgodnie z umową w dniu zakończenia wyprawy, które przewidywano na 12 lutego, Igor Diatłow miał wysłać znajomym telegram z informacją o osiągnięciu celu. Cisza, która się przeciągała do 20 lutego, zmusiła władzę uczelni do wysłania na miejsce ekipy ratunkowej. 26 lutego ratownicy odkryli zniszczony obóz ekspedycji Diatłowa, a także 5 ciał uczestników, które były porozrzucane w promieniu kilkuset metrów od obozowiska. Wyglądało to tak, jakby wybiegli z namiotów w popłochu w nocy, częściowo rozebrani, bez butów. Co tam się stało? Odpowiedź na to pytanie próbowali znaleźć śledczy, jednak pod naciskiem rządu musieli oni uznać, że u 6 osób przyczyną śmierci była hipotermia, u 3 zidentyfikowano rany, które nie mogły być przyczyną śmierci. Kilku członków wyprawy miało połamane żebra oraz obfite krwawienie wewnętrzne, które wskazywały na rozległe obrażenia organów. Początkowo uznano, że wszystkiemu winien mógł być atak któregoś z plemion górskich, które niezbyt przyjaźnie traktowały pojawiających się w tym rejonie turystów. Jednak niedługo potem tą hipotezę wykluczono, ponieważ ofiary nosiły ślady oddziaływania silnego nacisku, porównywalnego do siły uderzenia z samochodem, a takiego nie mógł spowodować człowiek. Dodatkowo wokół obozu nie znaleziono ani jednego śladu wskazującego na obecność człowieka. W końcu sprawa została zamknięta, a za przyczynę śmierci uznano oddziaływania sił natury, których ofiary nie były w stanie pokonać. Według legend uralskiego plemienia Mansów obszar ten od wieków był uznawany za niebezpieczny. Sama nazwa góry Otorten w języku plemienia oznacza miejsce, którego unikaj, a sąsiednia Góra Umarłych swoją nazwą wcale nie zachęca do zwiedzania, przed czym starały się ostrzegać miejscowe legendy, a może starożytni mieszkańcy górskiego regionu wiedzieli, że okolica jest z jakiegoś powodu przeklęta? O tragedii na przełęczy zaczęto pisać w książkach i artykułach. Pojawiły się hipotezy naturalne, kryminalne, technologiczne, wojskowe, paranormalne, a nawet pozaziemskie. Sprawa powróciła z pełną siłą 8 stycznia 2016 roku, kiedy zostaje odnalezione ciało 66-letniego mężczyzny. Jego ciało znaleziono na zboczach Góry Umarłych w namiocie, a jako przyczynę śmierci wskazano hipotermię.
Hipoteza o lawinie była jedną z najczęściej pojawiających się hipotez tragedii, jednak prawdziwa walka o przeżycie rozpoczęła się w chwili, kiedy część namiotu ze śpiącymi turystami została zasypana przez lawinę. Aby się wydostać, musieli rozciąć namiot od wewnątrz i uciekać w bezpieczne miejsce. Uczestnicy doskonale zdawali sobie sprawę z błyskawicznego działania, to też wiele tłumaczy fakt, że półnadzy musieli uciekać z miejsca zdarzenia. Ekipa uciekła w dół zbocza, gdzie około 50 metrów od namiotu znaleźli bezpieczne miejsce za kamiennym wałem. Niestety warunki zaczęły się pogarszać, ale był też drugi powód, dlaczego grupa była skazana na zagładę. Widoczność wynosiła już tylko 16 metrów, a oni oddalili się na odległość 50 metrów. W takich warunkach ograniczonej widoczności nie byliby w stanie znaleźć namiotu. Ponadto zaczął wiać ostry wiatr, a temperatura gwałtownie spadała. Grupie udało się rozpalić ogień, ale nie mógł palić się dłużej niż 1,5 godziny. Parę osób przy ogniu zmarło na skutek hipotermii. Kolejni próbowali desperacko odnaleźć namiot, ale przeczesując okolice w ogóle nie udało im się go znaleźć. Kilku dalszych członków ekspedycji zamarło w temperaturze -45 stopni. Pozostali próbowali wykopać w śniegu schronienie przed lodowatym wiatrem, jednak to ściągnęło kolejną lawinę, pod którą zginęli. Czyżby tak wyglądały ostatnie chwile wyprawy Diatłowa? Jednak pewne pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi. Dlaczego niektóre ofiary były bez oczu i języka? Śledczy spekulowali, że urazy te były uderzająco podobne do przypadków okaleczenia bydła i mogły być dziełem padlinożerców górskich. Możliwe, ale jak wytłumaczyć wysoki poziom napromieniowania ciała jednej z ofiar? Czy uda się odpowiedzieć na te zagadnienia, aby pasowały do teorii lawinowej? Pewne jest jedno, uczestnicy wyprawy zostali zamordowani, jednak przez kogo i dlaczego? To pytanie zadawał sobie jedyny żyjący członek wyprawy, który zmarł w 2013 roku, a śmierć jego przyjaciół prawdopodobnie zostanie tajemnicą Gór Umarłych już po wsze czasy.